Cześć, witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem przeczytałem Słuch Absolutny, czyli rozmowę profesora Andrzeja Szczeklika ze swoim przyjacielem Jerzym Ilgiem. Zapraszam. Zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Jest to zasadniczo autobiografia wyrażona w tej rozmowie Szczeklika, w której opisuje swoje życie i przeplata je swoimi poglądami, jakimiś anegdotami i historiami związanymi z medycyną. Całość idzie dość przekrojowo. Jest okraszona wieloma ilustracjami, zdjęciami, zarówno z początków, jak i z końcówki życia. No bo książka wyszła bodajże w 2000. Teraz musiałbym sprawdzić. W 2000 którymś roku, więc dosłownie parę lat przed śmiercią naszego profesora w 2014. I było tam kilka ciekawych fragmentów. Jednakże mi spodobał się jeden z samego początku, w którym Szczeklik mówi o tym, że wydaje mu się, iż im starszy jest, tym bardziej dopiero zaczyna dostrzegać u siebie cechy rodzinne, które zostały nadane mu nie przez wychowanie, nie przez wpływ rodziców, ale musiałby chyba tak to nazwać, przez geny. Po prostu widzi w różnych swoich zachowaniach, czasem drobnych, a czasem mniej drobnych, że to jakby gdzieś z daleka szło i po prostu używało mnie w jakimś stopniu jako opakowania, w którym moi przodkowie mają coś swojego zagrać, nie pytając mnie o zdanie. Nieraz to dostrzegam, ale dopiero w ostatnich 5-10 latach dostrzegam to dużo bardziej. To była taka dość ciekawa myśl, która tam się pojawiała, w których on pokazywał zarówno kwestie środowiskowe, jak i genetyczne tutaj kształtowaniu się osobowości człowieka. A jeśli chodzi o moje wrażenia na temat tej książki, no to tutaj było różnie. Miałem wrażenie, że całkiem słusznie oczywiście profesor Szczeklik był bardzo zadowolonym z siebie człowiekiem i przebijała stąd takie troszkę duma, troszkę zadufanie. Nie zauważałem tego zarówno w Korę, która była moim pierwszym zetknięciem się z nim, jak i w Katarzis, które zrecenzuję w przyszłości, a już przeczytałem. No tutaj w tej rozmowie trochę te zadufanie przebijało. Uderzył fragment, w którym mówił on o tym, że de facto nepotyzm w środowisku lekarskim, tutaj było to względem stricte jego syna, to rzecz jak najbardziej spoko,
myślę, że można by się z tym kłócić. No i oczywiście to rodzi pytanie, czy autor po prostu w książkach potrafił gdzieś tam schować swój charakter, a no, w takim wywiadzie Rzece, podczas którego pewnie dość swobodnie się czuł, a i raczej też jakoś tych tam słów nie wygładzał, to tutaj tak wychodziła jego osobowość, pewnie postaci też bardzo wymagającej wobec tam swoich podwładnych czy studentów. Ale to moje dywagacje, bo jakoś tam się Szczeklikiem jako postacią nie interesowałem szczególnie i jako osobą może. I stąd nie wiem do końca, jak moje przypuszczenia mają się do rzeczywistości. Co jeszcze? No na pewno warto tutaj dodać, że mamy tutaj do czynienia z na pewno geniuszem, no bo no, Szczeklik był pewnie jednym z najlepszych w swojej specjalizacji. No jednakże czuć trochę taki jego uprzywilejowanie wynikające z tego właśnie, w jakim domu się urodził, z jakimi zasobami i jak mu tam się dość dobrze wiodło poprzez głównie pewnie swój kapitał społeczny, kulturowy, no i po prostu poprzez swój dobrobyt. Stąd miało się wrażenie, że jest on trochę takim odklejonym, krakowskim inteligentem. No, w skrócie po prostu, jeśli chodzi o takie właśnie spojrzenie na niego jako człowieka, to wydał mi się dość niestandardową, interesującą personą, ale taką, co do której można by mieć pewnie trochę wątpliwości i jakieś tam ambiwalentne uczucia, spotykając go na żywo. No ale co do reszty, jest bardzo fajnie. No też całą książkę czyta się bardzo łatwo i przyjemnie, no bo obaj panowie są gawędziarzami i zresztą właśnie, tak jak wspomniałem, ta książka była pisana w schyłku życia Szczeklika, więc tutaj wiadomo dodatkowy plus, że jest to już gość doświadczony, który tam ma dziesiątki lat na karku. Więc ogólnie polecam ją. Myślę, że takie solidne 8/10. Dość krótka, ładnie wydana. Fotki wprowadzają fajny, intymny nastrój, więc generalnie rzecz biorąc polecam, zachęcam. I to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmiku, w którym myślę, że zrecenzuję Katarzis również Szczeklika. Dzięki, cześć.